Partnerem odcinka są karta i aplikacja Zen. Szanowni Państwo, moi drodzy, dzień dobry, guten Morgen, a tak naprawdę tutaj powinienem powiedzieć Grüß Gott. Dlaczego Grüß Gott? Wyjaśnię za chwilę. Najpierw, gdzie jestem? Jak śpiewał nieodżałowany Zbigniew Wodecki, lubię wracać tam, gdzie byłem już. No i byłem tutaj, również z kamerą dawno, dawno temu. Byliśmy w tym miejscu i robiliśmy programy telewizyjne. Jestem w Niemczech, w mieście pięknym i dumnym o nazwie Freiburg im Breisgau, a po polsku Fryburg Bryzgowijski. Mieście, które leży niezwykle blisko granicy z Francją i co w wypadku tejże podróży najważniejsze, bardzo blisko granicy również ze Szwajcarią. Tak naprawdę jedziemy do Szwajcarii, ale jeszcze nie dzisiaj. To kawał drogi, więc postanowiliśmy zatrzymać się po drodze. No i pomyślałem od razu, tak, Fryburg, kochany, dawno niewidziany Fryburg będzie niejako rozgrzewką przed biegiem w naszej szwajcarskiej walce. No więc Fryburg Bryzgowijski będzie się dzisiaj polecał uwadze szanownych Państwa. Co stoi na środku tutejszego rynku? Ano to samo, co stoi na środku każdego rynku w szanującym się europejskim mieście, którego korzenie sięgają średniowiecza. Katedra mianowicie, absolutnie wspaniała katedra pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Zaczęto ją budować w XIII wieku, dokładnie w pierwszym roku tegoż stulecia, a skończono budować w wieku XVI. Kiedy zaczęto ją budować, obowiązywał jeszcze styl romański. No ale to się w trakcie budowy zmieniło. Tak wielką rzecz stawiano czasami przez całe stulecia. Nie inaczej było tutaj. No, wyobraźcie sobie, że oddajecie zamówienie do krawca, składacie. Oddajecie materiał i prosicie o uszycie garnituru. Ale krawiec jest bardzo pieczołowity i robi to wolno. No i kiedy dogadujecie się na początku, to obowiązuje linia dzwonów, jeśli chodzi o spodnie. Ale ponieważ krawiec szyje długo, no więc potem już wchodzą rurki i trzeba zmienić krój. Tak samo było tutaj. Gotyk wkrótce zaczął obowiązywać. No i dzisiaj ta katedra ma formę gotycką. Jedna z najwyższych wież w całej Europie. Dzwon na szczycie o niebagatelnej nazwie Hosanna z drugiej połowy XIII wieku. Miasto było niemal całkowicie zniszczone. Kilkaset alianckich bombowców tu przyleciało pod koniec II wojny światowej, ale katedra przetrwała w stanie niemal nienaruszonym. A co najważniejsze, ów rynek z tą katedrą to w dalszym ciągu pełni takie funkcje, jak pełnił w średniowieczu. To jest po prostu codzienny, z wyjątkiem niedziel, targ. I teraz w tenże targ się zagłębimy. Siła tradycji, centralny punkt miasta, świątynia, w tym wypadku katedra. No i tak w średniowieczu organizowano targi, właśnie w takich centralnych miejscach. No i wzruszający jest fakt, że ta tradycja tutaj przetrwała. My w Krakowie mamy Kleparz, jeden, drugi, mamy inne place targowe, a w rynku dzieją się tylko rzeczy okazjonalne i bardziej turystyczne. A to jest miejsce, w którym zaopatrują się mieszkańcy. Jak się rzekło, działa 6 dni w tygodniu. Największy ruch jest tu w piątki i w soboty. Dzisiaj jest poniedziałek, no ale jak widzicie, targ jest. Warto zauważyć, że ta tradycja tutaj była zagrożona. No w latach 70.
Ktoś powiedział, no jakże to, grillować kiełbaski albo też sprzedawać ziemniaki przy samej katedrze. Trzeba to wszystko uporządkować, trzeba wyrzucić stąd targ, ale mieszkańcy powiedzieli, my chcemy robić zakupy pod Najświętszą Maryją Panną. No i tak zostało. To jest wspaniałe. Jak już Wam mówiłem, jestem tu nie po raz pierwszy. No i za każdym razem wizytę we Fryburgu zaczynam właśnie od tego targu. Jaki stąd wniosek? Ano taki, że nigdy tu nie byłem w niedzielę. W dłonie właśnie biorę bez wątpienia najważniejszy ogólnoniemiecki produkt eksportowy, jeśli chodzi o wędliny. To jest rzecz jasna szynka szwarcwaldzka. Musicie wiedzieć, o tym jeszcze nie wspominałem, że jesteśmy, poza tym, że we Fryburgu, to również w Szwarcwaldzie. No i na czym polega wyjątkowość owej szynki? Bo jest poniekąd jej metoda produkcji zaprzeczeniem tego, czego nas uczą w Polsce wędliniarze. Mianowicie wędliniarze w Polsce mówią tak: jeśli wędzicie mięso, to nie wolno wędzić go przy pomocy drewna iglastego. Tymczasem zarówno ta szynka, jak i ów szpek są wędzone drewnem, a w zasadzie dymem z drewna iglastego. Chodzi o to, jak daleko jest palenisko od miejsca, gdzie spoczywa mięso. I dzięki temu procesowi owa szynka nabiera niezwykłego, charakterystycznego wielce aromatu. Jest nie do pomylenia z żadną inną. Wystarczy tylko nozdrza zbliżyć i od razu się czuje. Tak, jesteśmy wędliniarsko w Szwarcwaldzie. Drugą taką szynką, która jest w sposób niekonwencjonalny wędzona, to oczywiście szynka ardeńska. Tam mamy co prawda drewno liściaste, buczynę, ale mamy dodatek iglaków, jałowca. No więc tę sprawę mamy załatwioną. A tutaj przechodzimy do jednego z najpiękniejszych budynków przy rynku. To jest siedziba dawnych władz kupieckich, gildii oraz siedziba miejsca, w którym pobierano opłaty celne kupieckie. I teraz musimy przejść, patrząc na to, co na frontonie budynku mamy, do historii miasta. Ja Wam to ułatwię. Pokażę Wam wnętrze swojego kapelusza. Widzicie? Napis Habsburg. Widzicie? Dwugłowy habsburski orzeł jest tutaj i korony królewska, węgierska, a tutaj korona cesarska. Tak, miastem władali bardzo długo Habsburgowie. W XIV wieku mieszkańcy zrzucili się i wykupili od zwierzchności hrabiów Badenii i zapłacili Habsburgom za opiekę. Dopiero Napoleon w roku, zdaje się, 801, tak, wydaje mi się, że na pewno w 801, przyłączył Fryburg do Badenii. Do tego czasu była to tak zwana Austria Przednia. Austria Przednia, czyli rozproszone habsburskie posiadłości w różnych miejscach, które nie miały bezpośredniej granicy z Austrią właściwą. No i nie być gołosłownym. To, co na kapeluszu, jest również na owym wspaniałym budynku. Plus habsburskie postaci, różni cesarze. Tym Wam już głowy nie będę zawracał. Było ich doprawdy wielu. Wiele niemieckich miast ma swoje kiełbasiane specjały. No, są słynne kiełbaski norymberskie, kiełbaski monachijskie, etc. Niektóre z tych kiełbasianych tradycji sięgają czasów średniowiecza. Ta tutaj, fryburska, nie jest tak stara. Pochodzi z roku 1949. Od tego czasu robi się tutaj właśnie takie kiełbaski Langerote. Hello, ein Langerote mit Zwiebel bitte. Zamówiłem właśnie takową, długą kiełbaskę z przyrumienioną cebulą. I teraz, by zjeść ją w sposób właściwy, dankeschön, danke, tylko zapłacę. Gut?
Danke, danke. By zjeść ją w sposób właściwy, należy umieścić ją w bułce i ona, jak widzicie, daleko poza ową bułkę wystaje. Teraz czasami niektórzy idą na łatwiznę i dzielą te kiełbaski na mniejsze kawałki, ale jeśli pytacie się o wzorzec z Sèvres miejscowej Langerote, to jest właśnie coś takiego. Buła, cebula w środku buły i nade wszystko owa kiełbaska. To jest doskonała kiełbaska. Sehr gut, sehr gut. Danke schön. Dank. Naprawdę. Doskonała kiełbaska. Langerote, za tobą też się stęskniłem. Moja mała, wielka. A teraz z tej strony. Schwarzwald ze względu na swój łagodny klimat słynie z owoców. Wśród tych owoców mamy winogrona, nie tylko takie stołowe, również takie, z których robi się wino. Badenia to jest bardzo poważny region winiarski. Akurat jesteśmy w tym czasie, że mamy coś, co tutaj nazywa się kreca, a w Austrii to nazywa się szturm, a w Czechach to nazywa się burczak, czyli mamy już sfermentowany z zawartością alkoholu mętny moszcz winny. No ale mamy różne inne rzeczy. No mamy na przykład mirabelki, cudowne, kwaśne, piękne mirabelki. Mamy przepiękne maliny tutaj właśnie. Mamy też, no nie w tej chwili, doskonałe, dzikie wiśnie. No i oczywiście można to zjeść ze śmietaną, można z tego zrobić kompot, ale nade wszystko można i należy zrobić z tego destylaty. I to jest właśnie źródło wspaniałych owocowych destylatów. Mówię o tych okolicach. Pan Rafał, bo chwilę wcześniej gadaliśmy, kłaniam się nisko. Panie Rafale, jakby pan był łaskaw polecić mi jeden destylacik, żeby spróbować. Kirschwasser. Kirschwasser. No, wybór nie Regionalny mógł być czereśń. lepszy. No, czereśnie, wiśnie, to są chyba dzikie... Czereśnie. No, czereśnie, ale one bardziej w stronę wiśni smakowo Tak. idą, bo mają bardzo dużą zawartość kwasu i takie są taniczne. Dobra, pan mówi, że czereśnie. Wiecie, w języku angielskim nie ma w zasadzie rozróżnienia pomiędzy wiśnią a czereśnią, tak samo jest po niemiecku. My to Proszę rozróżniamy, ale chodzi o to, że z tego robi się, dziękuję serdecznie, robi się destylat, który, ależ piękna pestka w nosie, który jest czyściutki, który jest wspaniały w nosie, a w ustach? Poezja. 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 Do wypicia, ale przecież potwierdzi pan to z pewnością, bo pan tu mieszka. Przecież ten słynny szwarcwaldzki tort, Schwarzwälder Kirschtorte, bez tego... Bez tego nie byłby. W ogóle nie ma racji bytu. Tak jest. Bo się nasącza te placki czekoladowe Tak jest. właśnie To jest tradycja tego. Tymże destylacikiem. Z tego co wiem, to ten land niemiecki, nie wiem czy jako jedyny, ale jako jeden z niewielu, ma możliwość otwierania przydomowych destylarni. Tak. Z czego co to pochodzi? No właśnie. Hausgemachte. Hausgemacht, Schnapsbrennerei. Tak jest. Więc jak widzicie taki znaczek na domu, to zatrzymajcie się. A jak nie jeździcie po miejscowych wioskach i jesteście tylko we Fryburgu, to pamiętajcie, zaraz pod katedrą jest pan Rafał i wybór wspaniały. Jest Kirschwasser, Zwetschgen, Mirabellen, Topinambur, Obstler, czyli różne owoce. To jest źródło wspaniałości. Panie Rafale, Dziękuję. serdecznie dziękuję. Oddaję kieliszeczek. Proszę bardzo. Mirabelki. Będziemy ze sobą trochę rzeczy nieść. Kącik partnerski. Partnerem tego odcinka i stałym partnerem naszego kanału są karta i aplikacja Zen. W trakcie tego wyjazdu będziemy płacili złotówkami, euro, frankami szwajcarskimi i być może także koronami czeskimi.
Zatem, posiadając takową kartę i aplikację, unikamy kosztownych przewalutowań i w ogóle nie zastanawiamy się nad wymianą pieniędzy. Posiadanie takowej karty to jeszcze cały szereg tak zwanych zenefitów, czyli szybkie cashbacki, opieka Zencare, jeśli jakaś transakcja przy pomocy karty okaże się problematyczna, czy też dodatkowa przedłużona gwarancja na sprzęt elektroniczny zakupiony przy pomocy tejże karty. Każdy, kto z kodem Maklowicz Zen założy sobie kartę Zen Pro, będzie mógł się nią cieszyć przez 150 dni gratis. Koniec kącika partnerskiego. Jestem w niegdysiejszej siedzibie czegoś w rodzaju Straży Miejskiej z XVIII wieku. Różne były potem losy tego budynku. Była tu m.in. miejska publiczna toaleta, ale w latach 90. wieku XX miejscowe Stowarzyszenie Winiarzy postanowiło urządzić tu dom win badeńskich. Zanim przejdziemy do win, jeszcze słów parę o wiśniach, czereśniach, torcie i destylacie. W polskiej tradycji miejscowy tort Schwarzwalder Kirche Torte to jest tort wiśniowy, a miejscowy destylat to nie jest czereśniowica, lecz wiśniowica. A teraz wina. Nie należy ich lekceważyć. To jest niezwykle mało znany u nas, mówię o Badeni, a doskonały i ostatnimi laty wręcz kwitnący region winiarski. Nie tylko biel, również czerwień. Pinoty tutejsze są absolutnie wspaniałe, ale mamy Weissburgundery, mamy Chardonnay, mamy w końcu szczep, który występuje lokalnie, tylko tutaj, ale też w pobliskich okolicach Francji i Szwajcarii. On po niemiecku nazywa się Gutedl, a po szwajcarsko-francusku Chasselas, ale to jest to samo. I tutaj też te nazwy są używane wymiennie, bo to jest miejscowe wino i to jest miejscowe wino. Gutedel i Chasselas. Wziąłem butelkę tego, moi drodzy, 16 euro za butelkę. Nie na wynos, tutaj, schłodzoną, w przepięknym szkle. No tak, to są te niezwykle modne i wspaniałe kieliszki z Kufstein w Austrii. Nie będę wymieniał nazwy firmy. Każdy, kto pije wino i interesuje się szkłem, będzie wiedział, kto dmucha takowe wspaniałe kształty, głównie w Kufstein. Ale teraz wino. Taki lekko ziemisty, utleniony nos, jakbym jakiegoś furminta tokajskiego niuchał zupełnie. Kapitalne wino. Gutedel może być tanim winem nalewanym tutaj w knajpach po prostu z beczki, ale może też być rzeczą niezwykle stylową. Zależy, jak to zrobić. Tak, to jest szczep o ogromnym potencjale. Tutaj wszystko mamy w tej winotece. Mamy wina, mamy opisy, są noty smakowe, są kolory. Można sobie dobrać wino jak się chce. Nie lekceważyłbym, już mówiłem o czerwieni, o pinotach, ale nie lekceważyłbym również tutejszych bombli. No, miejscowe zekty są wspaniałe. Moi drodzy, to jest część miejscowej kultury. Rzymianie zaczęli tutaj sadzić winorośl. A jak gdzieś byli Rzymianie, to wino się leje, ponieważ in vino veritas, jak wiadomo. Widzicie teraz symbol miasta, równie stary jak ono samo. Chodzi o mianowicie kanały zwane Bechele. Kiedyś szły one środkiem tutejszych ulic, w tej chwili są poprowadzone bokiem. To jest rodzaj otwartego akweduktu i w dawnych czasach woda, która tymi kanałami płynęła, służyła nie do picia, służyła do celów gospodarczych, no, służyła do mycia, no i w ogóle do tego, do czego woda służy. Zatem bardzo pilnie uważano, by tej wody nie zanieczyszczać. Wszystkim, którzy wlewali tutaj
jakieś pomyje, czy też fekalia, groziła sroga kara. Mimo to, jak pisze Erazm z Rotterdamu, bo zachowała się jego notatka w tej sprawie, widział od ludzi, którzy właśnie wlewali tutaj różne brzydkie rzeczy. W tamtych czasach, ale i dzisiaj, byli specjalni czyściciele Bechele, którzy kilka razy dziennie mieli za zadanie doprowadzać te kanały do stanu absolutnego glancu. Skąd ta woda? No w tej chwili również z nieba, bo przed chwilą padało, ale przede wszystkim to jest woda rzeczna. Spadek terenu sprawia, że w ciągu 8, góra 10 minut woda w tych kanałach zmienia się. Zresztą widać, jaki ona ma wartki nurt. Teraz muszę przekroczyć ów kanał, no ułatwi mi w tym ta kładka, ale gdybym szedł tędy i gdybym wpadł do środka, to oczywiście bym się nie utopił, ale wedle miejscowych wierzeń musiałbym pojąć kogoś z miejscowych, a przecież nie mogę tego zrobić, gdyż nie jestem stanu wolnego, więc spokojnie, nie wpadnę do kanału, a gdzie idę? Idę do miejsca o nazwie Grosser Meyerhof. Tam będziemy jedli. Nie jestem specjalnie biegły w miejscowym dialekcie, więc jedno z tych dań jest dla mnie prawdziwym zaskoczeniem. Ale zacznijmy od tego, co do którego po lekturze karty nie miałem żadnych wątpliwości. To jest mianowicie to. No po prostu peklowana wieprzowina z kiszoną kapustą i smażonymi ziemniakami. Wiedziałem, że one w tutejszym dialekcie właśnie nazywają się bragel, czyli brat kartofel. No i to jest wszystko jasne. Zresztą jasna jest sama koncepcja. Bardzo przyjemna, gdyż mięso jest wędzone, peklowane, upieczone. No i to jest jakże klasyczna tutejsza, ludyczna kompozycja. Natomiast to naprawdę była to loteria. W karcie było napisane, oczywiście czytałem niemiecko, bo po angielsku czy po francusku to w ogóle się z tego niczego zorientować nie można. Było napisane Badische Sülz. Sülz, czyli Sylc, mówiąc po śląsku, to jest galaretka. Ale w nawiasie było napisane Kuteln, a Kuteln to są flaczki, więc nie wiedziałem tak naprawdę, czy chodzi o galaretkę z flaczkami w środku, czy też właśnie o flaczki jako takie. Bardzo możliwe, że był to taki baton flaczków w galarecie, które podgrzano i to jest właśnie to. Ale jakie to jest? No. Słuchajcie, super flaczki, ale kompozycja jest niezwykła, no bo jest tu dość sporo sosu. Sos jest na bazie białego miejscowego wina. Nie jest to potwornie kwaśne. W niektórych miejscach w Niemczech podają niezwykle zakwaszone podroby. Tymczasem to jest naprawdę pyszne. Flaczki są mięciutkie. No i co jest do tego? No i do tego są oczywiście wzorcowo usmażone ziemniaki. To jest rodzaj sztuby, czyli miejsce ludyczne. Czyli wygląda tak, jak wyglądało 100 lat temu. No i takie same funkcje pełni. Ludzie przychodzą tutaj napić się piwa, napić się wina, bo jesteśmy w Badeni i zjeść proste, miejscowe potrawy. No zobaczcie, no, człowiek się całe życie uczy. Już wiem, że jak jestem w Badeni i jest napisane Badische Sülz, to są to flaczki i bardzo dobrze. Flaczki są dobre. Naprawdę. Super flaki. Dziękuję. Jak widzicie, miejscowe kanały mogą mieć różne oblicza. No ten nie idzie bokiem ulicy, ale płynie przez miasto. Jest bardzo spory i spójrzcie jak bystry. To wszystko dzięki rzece Dreisach, która płynie przez niecałe 30 kilometrów. Wypływa w górach w Schwarzwaldzie i wpada do Renu. Ale dzięki tej ilości wody i dzięki tym kanałom, i dzięki temu dużemu kanałowi mamy tutaj piękną część miasta. No taką
malowaną niemal, a w dodatku część miasta, która nie ucierpiała jakoś szczególnie w trakcie owego bombardowania w czasie wojny, o którym wspominałem. Jest tam i krokodyl i jego głowa, na niej monety rzucane przez tych, którzy najwyraźniej chcieli tu wrócić. Ja nie rzucałem nigdy tu żadną monetą, no i wróciłem, widzicie? Jak każde średniowieczne miasto, Fryburg był otoczony murami obronnymi, a oczywiście w tych murach były bramy. Do naszych czasów mury nie przetrwały, a z niegdysiejszych 5 bram zostały 2. Ta jest w ogóle najstarsza ze wszystkich, z roku 1250. Brama szwabska. Dlaczego szwabska? No dlatego, że jak się wjeżdżało właśnie od tej strony do miasta, to wjeżdżało się ze Szwabii. Szwabia, czyli kraina historyczna zamieszkiwana przez plemię Szwabów. I to właśnie od tego słowa, zresztą nie tylko w języku polskim, ale też w wielu innych, powstała pejoratywna nazwa Szwab. Zdumiewające jest, jak do tej średniowiecznej architektury dostosowało się współczesne życie. No zobaczcie, co przejeżdża przez ową szwabską bramę z roku 1250. No przejeżdża przez nią tramwaj. Zresztą nie jest to nic nadzwyczajnego. W Krakowie tramwaj przejeżdżał pod bramą floriańską. Ona jest dużo niższa, wówczas to pantograf musiał się składać. No, ta brama jest tu wielka i wysoka, więc tramwaj z powodzeniem się mieści. Więc 2 bramy. Ta szwabska od tamtej strony wejściowej Święty Jerzy, a tutaj Stare Miasto. Piękna rzecz. Mój Boże, 1252 rok. Jak już Wam wcześniej wspominałem, zasadniczym celem naszej wyprawy jest Szwajcaria i chodziło o to, by zatrzymać się gdzieś niejako u szwajcarskich bram. No więc dlaczego akurat tutaj? Można było przecież zatrzymać się w wielu innych miejscach. Dlaczego właśnie Freiburg, Fryburg, skoro już tutaj byłem? No właśnie dlatego, że tu byłem i ubóstwiam to miasto. Ono jest w swoim charakterze arcyniemieckie, a zarazem bardzo mało niemieckie. Jeśli za wzorzec Sewr niemieckości weźmiemy pewną surowość i pompatyczność średniowiecznych gmachów. No na przykład Norymberga jest piękna, ale jest właśnie nieco surowa. Tymczasem tutaj mamy taki południowy klimat. W dodatku jest to miasto bardzo młode duchem, mimo że stare. No, dzisiaj tego nie widzicie, ale tutaj na ulicach jest mnóstwo młodych ludzi, bo mamy tutaj uniwersytet. Drugi co do wielkości niemiecki uniwersytet na południe od Renu. Uniwersytet niezwykle stary, założony w wieku XV, w roku 1457 przez Albrechta VI, margrabię Austrii i Badenii. Ów Albrecht nosił ksywkę rozrzutny, bo wiele fundował. No i ufundował również ten uniwersytet. Studiowali tutaj na przykład Max Weber, studiował tutaj Konrad Adenauer, niestety również Józef Goebbels. Ale nie chodzi o to, kto tu studiował. Chodzi o to, że tu mamy mnóstwo młodych ludzi, że mamy ów południowy klimat, że to jest kraina nie tylko piwa, to jest kraina również wina, że mamy stąd blisko nie tylko do Szwajcarii, blisko do Francji, że mamy tutaj piękną substancję zabytkową, owszem, zniszczoną w listopadzie 1944 roku, w tym wspomnianym też już nalocie dość istotnie, ale częściowo odbudowaną, no i wiele rzeczy zostało. No i to jest po prostu piękne miasto. Ono jest niewielkie, jeśli mówimy o rozmiarze Starego Miasta. No liczy mniej więcej 300 000 ludzi, więc również nie jest malutkie. Jest przyjazne. Jest tutaj bardzo, ale to bardzo ładnie. I właśnie dlatego chciałem Wam jeszcze raz Freiburg pokazać.
Niemal na koniec naszego dnia tutaj chciałem opowiedzieć wam o jeszcze jednej zalecie Fryburga. Opowiedzieć, bo dzisiaj jej nie widzieliście. Mamy pecha pogodowego, trochę padało, przeczekiwaliśmy, no ale było pochmurnie. Natomiast samo miasto i jego najbliższa okolica to są najbardziej nasłonecznione miejsca w całych Niemczech. Mówi się, i jest to udowodnione, że Fryburg ma więcej dni słonecznych niż na przykład Mediola. Mówiłem, że niemal na koniec wam o tym opowiem, no bo końcem będzie kolacja i degustacja. Miejsce, do którego idziemy, nazywa się Zum Kranz, Badische Küche, czyli badeńska kuchnia. Zum Kranz oznacza pod wieńcem. Jest to miejsce niezwykle zasłużone, gdyż, jak twierdzą miejskie kroniki, właśnie tutaj karmią ludzi już od wieku XV. Chciałoby się powiedzieć nieprzerwanie, ale należy powiedzieć niemal nieprzerwanie, ponieważ po tym nalocie, o którym już mówiłem, ta kamienica akurat była zburzona, ale odbudowano ją dokładnie według pierwotnego wzorca. Od 7 pokoleń zarządza tym w tej chwili ta sama familia. No i właśnie tu idziemy. Badische Küche, Zum Kranz. Przed sobą mam przegląd miejscowej karty, dobrany tak, byście najbardziej reprezentatywnych przedstawicieli tutejszego jedzenia mogli zobaczyć. Tutejszego jedzenia, więc mam na myśli nie tylko Badenię, nie tylko Fryburg, ale również najbliższą okolicę, rozumianą również jako inne kraje. No bo spójrzcie, co to jest. To jest Flammkuchen. Flammkuchen, czyli rzecz alzacka. Owe cienkie, chrupiące ciasto, na którym mamy cebulę, na którym mamy szpek, mamy szczypiorek i crème fraîche. Cienki rodzaj podpłomyka, czy Fryburg, czy Strasburg, znajdziecie tam dokładnie to samo. Świetna rzecz. Tutaj coś, czego już na przykład pewnie w Strasburgu nie ma, ale jest to rzecz emblematyczna dla Badenii. To się nazywa badeńskie trio. No jest to rzecz całkowicie wzruszająca. Gdyby ten kopczyk zamówić tylko jako singla, to by się nazywało Wurstsalat. Albo też Wurstsalat, zależy jak się gdzie wymawia. Czyli sałatka. No ale co jest składową tej sałatki? Składową tej sałatki jest w cienkie paski pokrojona kiełbasa w typie serwolatki albo też mortadelli z olejem, octem, cebulą i szczypiorkiem. To zawsze mnie wzrusza, ponieważ takowych sałatek u nas nie ma. W Austrii czasami do tego jeszcze są paski sera. Ale do tego mamy ser, zobaczcie, czyli 1, 2, 3. Sałatka kiełbasiana, miejscowy ser i smażone ziemniaczki. Brat kartofle. Ser w typie twarożkowym, śmietanowym. To Badenia. Nie tu, bo tu jest Szwajcaria. Zanim przejdziemy do Szwajcarii, będziemy jeszcze przez chwilę wyłącznie w tej okolicy. To są mianowicie Maultaschen. Maultaschen, czyli pierogi ze Szwabii. W środku mięso, szpinak, różne rzeczy mogą być w środku, ale spójrzcie na formę. To są pierogi bardzo często prostokątne i to jest dowód na to, że nie mamy monopolu na robienie pierogów. Zresztą już o tym wiele razy mówiłem. Pierogi robią niemal wszystkie nacje. Mamy tutaj Maultaschen, mamy w Tyrolu Schlutzkrapfen, bardzo podobny kształt, też pierogi albo gotowane, albo smażone. Więc Szwabia z głowy. Teraz przenosimy się do Zurichu, cielęcina po szwajcarsku.
paski cielęciny, sos zasmażany na bazie śmietanki z grzybami, do tego reszty, czyli szwajcarskie placki ziemniaczane. To jest właśnie to. Odrobinę sosu uszczknę, gdyż to jest bardzo dobre. Jak mniemam, jadłem to parę razy. W ogóle cielęcina i grzyby i taki śmietanowy sos mocny to jest wizytówka Szwajcarii, a reszty do tego to już jest wręcz szwajcarski temper. No i coś, co jest rzeczą niby międzynarodową, a mianowicie filet wołowy w sosie Café de Paris. Więc myślicie Francja. Otóż nic mylnego. Zobaczcie, jak pięknie wysmażony. Otóż sos Café de Paris pochodzi z Genewy. W roku 1930 mniej więcej w lokalu Le Coq d'Or został wymyślony. Czyli mamy szalotkę, musztardę diżońską, kapary, anchois, bardzo mocny, ekstraktywny sos do antrykotów albo też filetów, który w tej chwili jest wszechobecny w całej Francji. No i moi drodzy, chciałem wam tylko uświadomić, że tak właśnie jest we Fryburgu. Chciałem jeszcze raz powiedzieć coś, co mówię od dawna. Niemcy mają różne oblicza. To wielki kraj, który się bardzo od siebie różni. A oblicze Fryburga w moim przekonaniu jest jednym z najradośniejszych. I takową konkluzją kończę, jedząc znowu ową wzruszającą sałatkę i próbując dalej pateńskie trio.